Cześć Patrycja, cześć wszystkim, którzy są po drugiej stronie ekranu i kabla internetowego. Widzimy się po raz drugi na Talk for Devs. Pierwsza edycja to z mojej strony to była 84, gdzie troszeczkę w teorii poznaliśmy blockchaina, w szczególności Ethereum, w jaki sposób to wszystko działa, w jaki sposób możemy my wykorzystać taką sieć blockchaina w naszej architekturze, jeżeli chodzi o programowanie. Dzisiaj podejdziemy troszeczkę do tematu od praktycznej strony i to będzie taki prawdziwy Hello World z mojej, ale i waszej strony w trakcie dzisiejszego spotkania. Będziemy robić egzotyczne rzeczy. Wiem, że to brzmi tak właśnie od samego początku, od kiedy w ogóle zapowiedzi były tego spotkania. Mianowicie będziemy tutaj bawić się Spring Bootem i Angularem, będziemy próbowali łączyć się do naszego prywatnego blockchaina, będziemy stawiać całą sieć, szybko deployować smart contract, a potem manipulować jego stanem przy użyciu tych dwóch znanych frameworków po to, żebyście mogli zobaczyć, w jak łatwy sposób jesteśmy w stanie to dzisiaj zrobić bez większego trudu, z odrobiną tylko wiedzy i generalnie to będzie taka dobra pigułka dla Was do tego, żebyście stwierdzili, a może by faktycznie wprowadzić tego blockchaina do architektury naszych systemów. Czemu nie? Wiosna już prawie, że do nas zapukała, no to może i w architekturach naszych systemów też ta zmiana nadejdzie. W każdym razie zaczniemy sobie najpierw od części prezentacyjnej i generalnie pokażę Wam, w jaki sposób możemy tutaj zacząć naszą przygodę, tylko spróbuję sobie zrobić na pełny ekran, ale akurat coś nie chce ze mną PowerPoint współpracować. No dobra, nieważne. Zaczniemy od tego, że jestem, tak jak Patrycja wspomniała, senior full stack developerem. Jeżeli chodzi o moją pracę na co dzień, wykorzystuję stack technologiczny, który tutaj widzicie w tym momencie, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim Java, na froncie Angulara i Reacta używamy. Docker, Ansible, Vagrant, no to tutaj akurat DevOpsowe sprawy, z którymi ostatnio też miałem troszeczkę okazji się bardziej zaznajomić, szczególnie z Ansiblem. To, co nas najbardziej interesuje też przy okazji dzisiejszego spotkania i w ogóle dlaczego tutaj jesteśmy, no to blockchain, czyli w użyciu lokalna sieć Ethereum, która jest prywatna i tam przetrzymujemy wszystkie dane, które de facto z tą aplikacją są związane. Od kwietnia ubiegłego roku jesteśmy już open source. Jeżeli chodzi o moją działalność również w JLabsie, no to prowadzę Gildię Blockchain. Jest to taka wewnętrzna inicjatywa do dzielenia się wiedzą z różnych zakresów IT. Może to być gildia właśnie blockchainowa, może być też gildia javowa, gildia frontendowa, także mamy bardzo duży szereg tutaj inicjatyw wewnętrznych do tego, żeby tą wiedzą się z pozostałymi osobami pracującymi w naszej firmie dzielić. I ja właśnie jednym z takich mistrzów jestem. Od jakiegoś czasu jestem również też ambasadorem JLabsa, po to, żeby gdzieś na zewnątrz promować siebie oraz firmę i pokazywać, jak u nas jest dobrze. Jeżeli chodzi o dzisiejszą agendę i to, co chcemy osiągnąć po tym spotkaniu, na które zostaliście zaproszeni i na którym uczestniczycie, to jest prosta sprawa. Chcę, żebyście dzisiaj wyszli z takim przekonaniem, że blockchain wcale nie jest taki trudny, że możemy się w bardzo łatwy sposób z nim zaznajomić od strony deweloperskiej i w jakiś sposób też możemy to wykorzystać w naszych projektach, w naszych architekturach i nie jest to wcale takie trudne. Poznamy na szybko smart contract, przypomnimy sobie, zrobimy takie krótkie przypomnienie tego, co było na 84. edycji Talk for Devs, czyli co to jest smart contract. Wprowadzimy sobie tutaj pojęcie Web3 providera, którego będziemy wykorzystywać. Zobaczycie pokrótce, czym jest MetaMask, no i potem przejdziemy do kodu po to, żeby zobaczyć tak naprawdę, co w trawie piszczy i jak to faktycznie można łatwo wykorzystać w praktyce. Jeżeli chodzi o cel naszego projektu, tak jak sami widzicie,
Chcemy, żeby ten smart contract, który mamy napisany w naszym IDE, chcemy, żeby on trafił do naszej sieci lokalnej blockchain, chcemy go zdeployować. Jeżeli go zdeployujemy, to potem następnym krokiem fajnie, żeby było to, żeby można było się z tym smart contractem zintegrować, ale nie tylko poprzez narzędzia dedykowane do blockchaina, ale tutaj poprzez nasze dedykowane frameworki do takiej powszechnej, codziennej pracy, czyli mam na myśli oczywiście Spring Boota i Angulara. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze mamy osiągnąć po dzisiejszym spotkaniu, to jest to, że poszerzymy swoje horyzonty, spojrzymy troszeczkę na blockchaina od innej strony, nie tylko tak jak większość pewnie z Was kojarzy sobie tę tematykę z kryptowalutami. Dzisiaj generalnie chcę Wam to pokazać od kuchni, jak to działa i jak możemy faktycznie przechowywać tam nasze dane i to w sposób bezpieczny. Dostępność, mam tutaj na myśli to, że to nie jest jakiś rocket science dla każdego z Was, czy jesteście frontendowcami, czy backendowcami, niezależnie od roli i poziomu, jaki posiadacie i co robicie na co dzień. Blockchain jest również dla Was, dla każdego i chcę Wam to dzisiaj też właśnie udowodnić. No i przyjaźń, mam nadzieję, że polubicie to rozwiązanie na tyle, żeby gdzieś faktycznie samemu spróbować zrobić jakiś system oparty na blockchainie. Może wpadniecie na jakiś super pomysł, może gdzieś kiedyś na tym zbudujecie swój biznes. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. W każdym razie ja chcę Wam to dzisiaj wszystko umożliwić i pokazać. Jeżeli chodzi o to, co widzicie ze stackiem technologicznym, w jakim będziemy się dzisiaj obracać, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, Spring Boot, Angular, drugi rząd od lewej, no to ikonka MetaMaska, Solidity. Solidity to jest język programowania, w którym został napisany między innymi smart contract, którego będziemy wykorzystywać. Web3 Provider to jest ostatnia ikonka od prawej strony w drugim rzędzie. No i ostatni rząd to mamy tutaj Ganasha i Dockera, więc prosta sprawa. Będziemy stawiać sobie to wszystko na naszym lokalnym Dockerze po to, żeby zbudować takie deweloperskie typowo środowisko do pracy. Czym jest smart contract? Smart contract to jest po prostu jakiś API, które udostępniamy po to, żeby móc operować na blockchainie, żeby manipulować stanem naszej maszyny wirtualnej Ethereum, po to, żebyśmy mogli też tam pewne dane przechowywać i w bezpieczny sposób z nich korzystać. Jeżeli chodzi o same też smart kontrakty, mogą być one bezstanowe, mogą być one stanowe, to już tylko i wyłącznie od nas zależy. Mogą, tak jak tutaj macie na screenie pokazane, to jest właśnie przykład stanowego smart kontraktu, gdzie mamy zmienną message, która będzie przechowywała jakąś tam wartość i potem będziemy mogli ją zmanipulować, zmienić, bądź też po prostu odczytać. W przypadku kontraktów bezstanowych mogą one tylko pośredniczyć na przykład pomiędzy wymianą waluty, transakcjami walutowymi pomiędzy dwoma kontami i tak naprawdę tylko taką rolę spełniać. I tak jak wcześniej wspomniałem, smart kontrakty deployujemy na maszynie wirtualnej Ethereum, więc one są na niej uruchomione i można powiedzieć, że są swego rodzaju po prostu programem, aplikacją, które działają w ramach naszej sieci blockchain. Czym jest Web3 Provider? Jeżeli chodzi o Web3 Providera, tutaj sprawa dotyczy łączności pomiędzy nami jako klientem, a naszym blockchainem. To jest powiedzmy pewnego rodzaju pośrednik, który przeinacza nasze cole, które robimy w stosunku do blockchaina na format, który Ethereum obsługuje, czyli tutaj JSON RPC. Jeżeli chodzi o nasze cole, które będziemy wykonywać, no to my będziemy się posługiwać czystym API ze strony Spring Boota, to będzie z naszej strony jakby API Javowe oparte o HTTP. Jeżeli chodzi o Angulara, no to tutaj jeszcze będziemy dodatkowo wykorzystywać MetaMaska i wtedy będziemy mogli, sami zobaczycie, w jak łatwy sposób, bez w ogóle użycia backendu, użyć MetaMaska, Web3 Providera i żeby taki Angular mógł bez użycia backendu łączyć się bezpośrednio z blockchainem. Jeżeli chodzi o
Inne aspekty Web3 Providera, możemy go wykorzystywać w wielu językach programowania. Mam na myśli tutaj Java, Ruby, Python i z tego co też, oczywiście JavaScript, no to też, ale też wiem, że to jest dosyć powszechne narzędzie wykorzystywane również w innych językach, ma swoje implementacje, więc generalnie dla każdego coś się zawsze znajdzie z Web3. I tak jak tutaj macie historycznie pokazane, jak to wyglądało kiedyś przy Web2 i jak to teraz jest w przypadku Web3. Troszkę tych technologii od tamtego czasu powstało, więc generalnie możemy bez problemu tutaj dobrać sobie takie narzędzia, jakie tylko chcemy, bo bardzo dużo w ostatnim czasie tych frameworków powstało, więc praca dzisiaj z blockchainem, z Ethereum jest naprawdę dużo łatwiejsza niż było to x lat temu. To jest przykładowa architektura takiej szybkiej aplikacji, w jaki sposób komunikacja się tutaj odbywa, więc mamy jakiegoś klienta, który się właśnie posługuje przy użyciu tego Web3 providera. Ten Web3 provider strzela już bezpośrednio requestem do naszego noda z Ethereum i tam na tym nodzie mamy jakieś smart kontrakty, więc generalnie w oparciu o adres odpowiedni do takiego smart kontraktu, no to już tutaj możemy manipulować stanem, sczytać dane albo też wykonywać inne operacje, które ten smart contract nam pozwala, definiuje i które udostępnia swoim użytkownikom. I jeżeli chodzi o krótkie obejrzenie, czym jest ten właśnie MetaMask, jeżeli chodzi o MetaMaska, no to tutaj sprawa jest prosta. To jest portfel, którego wykorzystujemy w naszej przeglądarce, instalujemy go jako plugin, więc generalnie tutaj możemy sobie zaimportować nasze konta i wykorzystywać je do tego, żeby robić bezpośrednio z naszej przeglądarki transakcje do blockchaina i właśnie z wykorzystaniem też aplikacji webowych, takich jak właśnie tą, którą pokażemy sobie za chwilkę w Angularze i z wykorzystaniem właśnie MetaMaska i Web3 Providera. To jest jakby kolejny element tej całej układanki po to, żeby frontendowcy mogli właśnie bez użycia backendu korzystać z dobrodziejstw blockchaina i działać w oparciu o taką architekturę. To, co widzicie też tutaj, no to mamy w MetaMasku również możliwość podglądu naszych transakcji, które do tej pory wykonywaliśmy. Możemy sobie przeróżne konta importować, które wcześniej zakładaliśmy. Możemy zaimportować cały portfel, który wcześniej stworzyliśmy. Możemy dodawać też, tak jak macie tutaj pokazane, customowe sieci, więc generalnie nie ma problemu z tym, żeby wiele operacji właśnie przy pomocy tego pluginu zrobić. Jeżeli chodzi o dostępność tego pluginu, to obsługuje on kilka przeglądarek, Firefox i Opera. Na pewno też wszystkie przeglądarki, które bazują na Chromium, czyli Chrome, Edge, Brave i tym podobne. Dobra, to taki krótki wstęp do tego, co będziemy dzisiaj wykorzystywać w naszym projekcie. Ja postaram się teraz przejść do ekranu, tylko mam malutki problem z Chromem, ponieważ nie mogę przerwać edycji udostępniania, ani też przejść do innego ekranu. OK, dobra. Proszę dajcie tylko znać, czy IDE w tym momencie jest widoczne i będziemy jechać dalej. OK, dobra. Jest OK, wszystko widzę. Więc tak, to jest strukturka naszego projektu. Jeżeli chodzi o ten projekt, który tutaj widzicie, mamy tak naprawdę 3 główne katalogi i jest to, zaczynając od jakby tego, który będzie backgroundem do całej reszty, czyli mam na myśli tutaj katalog blockchain, mamy katalog backend, frontend,
to nie jest tak, że frontend będzie korzystał z tego backendu, tylko po prostu tak nazwałem, żeby było jasno rozdzielone, że tutaj mamy część Spring Bootową, a tutaj mamy część angularową, żeby każdy mógł się łatwo w tym odnaleźć, jeżeli później będziecie patrzyli sobie na źródła do tego kodu. I dlaczego jest to tak rozdzielone? Jakby część związana z blockchainem jest po to, żeby tutaj, tak jak widzicie, przechowywać smart kontrakty, które będziemy mieć. Jest też skrypt, który pozwala nam zdeployować smart contract. On jest w tym momencie w bardzo łatwy sposób napisany, ponieważ tworzymy sobie fabrykę tylko jednego smart contractu, który tutaj w oparciu o ten projekt mamy. Jest to ten sam Hello World, którego widzieliście na prezentacji. I właśnie tego Hello Worlda będziemy deployować przy pomocy tego skryptu, z tym, że coś wspomnę jeszcze o samej budowie tego smart contractu. Smart contract, który jest stanowy, ma zmienną message, ma też konstruktor, który jakby ma swoją wartość message inicjalizującą, czyli musimy wywołać deployowanie tego smart contractu z jakąś wartością początkową dla pola message i mamy funkcję, która również to pole zmieni nam pod konkretną wartość, którą my podamy sobie w parametrze. Zapytacie się mnie, ale w jaki sposób my możemy teraz pobrać taką wartość ze zmiennej message, skoro tutaj nie ma żadnej funkcji do tego. Ciekawostka w Solidity jest taka, że wszystkie pola, które określamy jako public, tak jak macie tutaj w tym przykładzie właśnie z message, to wszystkie takie pola automatycznie wtedy udostępniają nam gettera, więc my możemy taką zmienną po prostu po nazwie message sobie pobrać i uzyskać do niej, do wartości tej zmiennej dostęp w bardzo łatwy sposób. Nie trzeba tworzyć specjalnie jakiejś innej funkcji, która by to nam umożliwiała i jest to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten język programowania. Także ten skrypt, który tutaj widzicie udostępniony też w tym kodzie, zdeployujemy sobie właśnie smart contract przy jego pomocy po to, żeby trafił ten smart contract do naszej lokalnej sieci blockchain. Następny element jakby tego modułu to jest Dockerfile, który zawiera wszystkie potrzebne elementy w sobie do tego, żeby postawić taką lokalną sieć blockchain. Jest on oparty o Node.jsa, o obraz Node.jsa i uruchamiamy sobie tutaj całe środowisko z Ganashem na czele i z zaimportowaną od razu listą 10 kont, które w Ganashu będą obsługiwane do naszych transakcji. Każdy z tych kont ma na starcie 10, nie 10, tylko 100 Ethereum, także mamy jakby tę walutę początkową do tego, żeby z niej korzystać. Oczywiście one nie mają żadnej wartości w porównaniu z tym, co faktycznie jest wartość Ethereum, więc możecie bez problemu korzystać z tego i bez obaw, że to są jakieś ważne środki do realnego życia. Tylko to jest po prostu taki typowy greenfield do tego, żeby testować i testować jeszcze raz. Jedyne, co jeszcze mogę wspomnieć, to jeszcze dodatkowo jest tu użyty framework Hardhat. Jest on użyty tutaj po to, aby ułatwić nam pracę też z tym blockchainem, po to, żeby łatwiej zintegrować się z nim na warstwie komunikacyjnej do deployowania smart kontraktów. Tak jak widzicie, mamy zdefiniowaną sieć lokalną, która nazwałem sobie po prostu Talk4Devs i ona ma jakiś tam adres URL, tutaj w tym momencie localhost 18545, czyli to jest to, co my mamy postawione na Dockerze. Ja już w tym momencie mam ten obraz uruchomiony w kontenerze i po prostu on czeka na naszą łączność. To, co tutaj widzicie, to jest jedno z kont, które właśnie ten Ganache nam udostępnia, to jest klucz prywatny tego konta, więc żeby przeprowadzać akcję deployu smart kontraktu, no to musimy mieć konto, które jest zasilone jakąś tam określoną wartością Ethereum.
Bez tego nie jesteśmy w stanie zdeployować, bo tak jak część z Was, którzy byli na 84. edycji Talk4Dev, to pamiętają, że każda akcja wywołująca zmiany stanu blockchaina potrzebuje konta, potrzebuje waluty na tym koncie, żeby coś na tym koncie się znajdowało, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo bez tego nie jesteśmy w stanie zmienić stanu smart kontraktu. Czytywanie wiadomości albo czytywanie stanu ze smart kontraktu nie kosztuje nas nic, więc tutaj nie potrzebowalibyśmy już wtedy żadnego konta. Jeżeli chodzi o to, co teraz będziemy robić, to w pierwszej kolejności musimy w ogóle ten nasz smart kontrakt jeszcze przed deployem musimy go po prostu najpierw skompilować. Jest to możliwe wtedy, kiedy przerobimy przez hard hata, oczywiście przy jego pomocy, ten smart contract do postaci skompilowanej, która będzie w formacie JSON, a uczynimy to po prostu bardzo prostym poleceniem, które zaraz zobaczycie, jak wygląda w terminalu. Tu sobie wyczyścimy. I teraz przejdziemy sobie do modułu blockchain i użyjemy naszej biblioteczki hardhat i po prostu użyjemy słowa kluczowego w komendzie compile. I smart contract powinien nam się zaraz skompilować do postaci JSON-owej. Tak, dostaliśmy komunikat, że jeden smart contract został skompilowany. Jakbyśmy mieli oczywiście w tym katalogu kontrakt więcej smart contractów, no to tych kompilacji nastąpiłoby wtedy tyle, ile smart kontraktów, bo tak jest hardhat domyślnie zintegrowany właśnie z tym katalogiem, taka jest domyślna ścieżka. Oczywiście można to zmienić w konfiguracji, ale my idziemy jakby ścieżką defaultową. Jeżeli chodzi o to, co tutaj widzicie, w artefaktach właśnie nam się pojawił ten zdeployowany smart contract, który ma postać, tak jak wcześniej wspomniałem, JSON-a. W tym JSONie mamy też ciekawą rzecz, jest to bytecode, tutaj jest zawarty cały ten smart contract właśnie w postaci bytecodowej. No i tutaj jest to nasze API, które w blockchainie, w Ethereum po prostu nazywa się ABI. I to jest to, co znajduje się w smart kontrakcie, to tak wygląda właśnie skompilowana jego część, czyli tutaj mamy, tak jak widzicie, konstruktor, który jest w postaci takiego obiektu w JSONie, który ma input właśnie jako init message, jest to typ konstruktor. Tutaj mamy również funkcję message, to jest to, co wspominałem, że publiczna zmienna ma domyślny getter, więc nie trzeba tworzyć dodatkowo jakiejś specjalnej funkcji i tak też to zostało zinterpretowane w naszym smart kontrakcie i w postaci skompilowanej. A tutaj już jest metoda, która pozwala nam na manipulację tym stanem. Będziemy to wszystko wykorzystywać w naszej dalszej pracy za chwilkę. Ale zanim do tego przejdziemy, no to żeby w ogóle ten smart contract się znalazł na naszej sieci lokalnej, musimy w ogóle go zdeployować i to zrobimy przy pomocy komendy hardhat run skrypty i wykorzystujemy tutaj naszą sieć, którą pokazywałem wcześniej w konfiguracji hardhata. I teraz czekamy na to, aż się ten smart contract nam zdeployuje. Zakończyło się to wszystko sukcesem, dostaliśmy adres tego smart kontraktu i polecam go sobie właśnie skopiować, dlatego że będziemy go za chwilę wykorzystywać w dalszej części naszej dzisiejszej prezentacji z kodem. Więc to jest adres smart kontraktu, który właśnie otrzymaliśmy zwrotkę ze strony naszego Ganasza i powiedział, pod tym adresem znajduje się właśnie zdeployowana ta część tego smart kontraktu. Jeżeli byśmy zrobili jeszcze raz deploy tego samego smart kontraktu, no to dostanie on po prostu inny adres, to będzie druga instancja tego samego smart kontraktu, więc jeżeli byśmy zmienili sobie wartość zmiennej w pierwszym smart kontrakcie, to drugi smart kontrakt nie będzie miał tego samego stanu, tylko on będzie miał jakiś tam po prostu swój defaultowy, jeżeli tam nie było wcześniej jakichś innych zmian przez nas robionych, ale to my dzisiaj tego jakby nie będziemy robić.
Także pierwsza część operacji w ogóle zakończona. Mamy już ten smart contract na naszym lokalnym Ethereum i teraz przejdziemy sobie do dalszej części, mianowicie użyjemy sobie w tym momencie Spring Boota i będziemy starać się zintegrować Spring Boota tutaj z naszym lokalnym blockchainem. W jaki sposób to możemy zrobić? Tak jak widzicie, jest tutaj projekt oparty o Mavena. Prosta budowa, typowy starter Spring Bootowy z wykorzystaniem webowej biblioteki i dodatkowo jeszcze zaciągnąłem tutaj Swagara UI po to, żeby móc w jakiś łatwy i przystępny sposób pokazać Wam, jak będziemy używać naszego API HTTP po to, żeby strzelić do naszego blockchaina requestem i spróbować zmienić stan smart kontraktu, bądź też odczytać tę wiadomość, którą ten smart kontrakt przechowuje. Wykorzystujemy do tego bibliotekę Web3. Tutaj akurat z racji tego, że to jest Java, no to mamy Web3j. W przypadku JavaScriptu jest to po prostu Web3.js i dla innych języków programowania, tak jak wcześniej wspominałem, tę bibliotekę również znajdziecie, więc nie ma w ogóle problemu z jej dostępnością. Kolejna rzecz, którą będziemy wykorzystywać, to jest plugin do naszego projektu Mavenowego. Jest to plugin też od grupy właśnie Web3 i ten plugin pozwala nam na to, że tę postać, którą widzieliście skompilowaną smart kontraktu, pozwala nam w bardzo łatwy sposób przeistoczyć tę część JSON-ową ze smart kontraktu do postaci klasy Javowej, po to, żebyśmy nie musieli w ogóle pisać sami tego kodu, który posłuży nam później do integracji w ogóle z naszym blockchainem poprzez aplikację ze Spring Boota. Oczywiście to nie musi być Spring Boot, może być to też inny framework, to również jakby zadziała i nie ma z tym też problemu, żeby połączyć na przykład Jakartę albo inne frameworki z blockchainem. Akurat Spring Boota używamy po to, że jest raz, że chyba teraz najbardziej popularny, a dwa, po prostu najszybciej jest to zrobić, żeby w ogóle zacząć swoją przygodę. Jeżeli chodzi o kod źródłowy, to też tutaj żadnego rocket science nie ma. Tutaj jedyne, co tylko definiujemy, to jest to, że podajemy naszą ścieżkę do naszego lokalnego blockchaina, czyli tego obrazu postawionego na Dockerze. Używamy do tego konta jednego z 10, które nam Ganache stworzy i jest to opisane przeze mnie też właśnie w pliku README w ogóle, skąd te adresy dostaniemy. Jeżeli postawimy sobie ten obraz dockerowy i wejdziemy sobie w logi tego obrazu dockerowego, to rezultat, który otrzymamy, to jest właśnie lista tych kont i będzie to 10 adresów i 10 kluczy prywatnych z tych kont. Jeżeli chodzi o to, co tutaj jeszcze mamy w ustawieniach, no to gas price to jest też taki typowe ustawienie dla blockchaina takiego lokalnego do developmentu. To jest dla tych, którzy nie są wtajemniczeni, to tak tylko pokrótce powiem, że gas limit to jest to, ile możemy gazu wykorzystać w ramach naszej transakcji, a gas price to jest jakby całość, którą nasza sieć, to jest tyle, ile możemy zapłacić za jednostkę gazu w ramach tej transakcji, a gas limit, tak jak wspomniałem, to jest jakby adresowane do mocy obliczeniowej, którą wykorzystujemy w ramach naszej transakcji z naszej sieci blockchain po to, żeby ta transakcja została przeprocesowana. Jeżeli chodzi o te ustawienia, one są tutaj zaimportowane w klasach konfiguracyjnych w Spring Boocie, więc to tak akurat nie ma jakby większego znaczenia, jak to w tym momencie wygląda.
My z tych ustawień oczywiście z application YAML będziemy korzystać dalej w klasie, która nazywa się Access Managerem. Będzie to taki nasz jakby element, który posłuży nam za stworzenie instancji tego naszego smart kontraktu w formie klasy Javowej i dzięki temu będziemy w stanie później połączyć się poprzez właśnie tego Access Managera do naszego smart kontraktu i wykorzystać jego możliwości poprzez manipulowanie stanem albo też odczytanie, jak ten stan wygląda. Jeżeli chodzi o to, czego tutaj brakuje, no to brakuje nam na razie z tej klasy, która będzie odpowiadała za smart contract, ponieważ mamy Access Managera, mamy serwis, mamy controller, który będzie naszym REST API, ale nie mamy w ogóle tego smart contractu u siebie w tym momencie jako klasy Javowej. Musimy go najpierw wygenerować i użyjemy do tego Mavena. Z tym, że musimy przejść najpierw jeszcze do katalogu backend. Jeszcze dla potwierdzenia, tak, jesteśmy w dobrym miejscu, więc użyjemy sobie komendy z Mavena, którą właśnie udostępnia nam ten plugin Web3j. I to jest Generate Sources. Możemy sobie zbudować przy okazji paczkę z tego. I teraz sami zobaczycie, że Web3j na koniec tego procesu kompilowania po prostu zbuduje nam klasę smart kontraktową, która właśnie w tym momencie się pojawiła i nazywa się Hello World, dokładnie tak jak nasz smart contract. Nawet dokładnie jak sobie porównacie wartości tego bytecode'u, który był w JSONie, a który jest tutaj widoczny, to jest dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o to, co tutaj się jeszcze więcej znajduje w tym, co nam Web3j wygenerowało, nie jest to najładniejszy kod javowy, jaki widzieliście w swoim życiu, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście możecie część rzeczy, z której się nie będzie korzystało w developmencie, możecie część tych rzeczy po prostu usunąć i generalnie ten kod po prostu upiększyć do własnych potrzeb, standardów. I nie ma w ogóle z tym problemu, żeby też pisać tutaj jakieś swoje customowe rzeczy. Problem pojawia się wtedy, kiedy na nowo sobie zrobimy generowanie takiego smart kontraktu, ponieważ coś się tam nam zmieni wcześniej w Solidity i będziemy musieli na nowo sobie to wszystko wygenerować. To się wtedy już problem robi, dlatego że on po prostu wszystko nadpisze. Dlatego bardzo często się dla swoich własnych potrzeb ekstenduje taką klasę Javową ze smart contractem po to, żeby zrobić swoje customowe rzeczy i żeby to nigdy nam już nie przepadło, bo po co robić to gdzieś tam kiedyś na nowo i wykorzystuje się właśnie do tego dziedziczenia i rozszerza się o swoje jakieś tam potrzeby. Przenieśmy sobie to do naszego katalogu Hello World, wejdźmy sobie do naszego Access Managera i teraz tak, mamy tutaj zaciągnięcie tych ustawień, które były w application YAML-u, wszystko sobie wprowadzamy do Web3 providera, wszystko jest pięknie, ładnie, ale brakuje nam stworzenia instancji tego smart kontraktu, żeby w ogóle móc na nim operować, więc my w tym momencie to też uczynimy. Ale żeby to też zrobić, no bo nie znamy adresu, możemy oczywiście to z palca podać, ale żeby nasze API było takie bardziej używalne dla też innych instancji, w razie czego jakbyśmy mieli ich kilka, to żeby za każdym razem nie robić redeployu, no to zróbmy sobie po prostu API, które pozwala nam sparametryzować ten adres smart kontraktu i dzięki temu my będziemy mogli wykorzystać sobie tutaj dowolny adres, który nam został zwrócony. Żeby dostać taki smart contract, musimy stworzyć najpierw Transaction Manager. Transaction Manager będzie odpowiadał za wszystkie operacje, które będziemy robili tutaj na naszym smart kontrakcie i tworzymy sobie to po prostu w osobnej metodzie, żeby ten kod troszeczkę był ładniejszy.
Transaction Manager do swojego stworzenia potrzebuje credentiali, czyli tego konta administracyjnego, które mamy właśnie w tym momencie. Jest to, powiedzmy, adminowskie nasze konto, które będzie zarządzało stanem tego smart kontraktu, więc my musimy w oparciu o te credentiale po prostu pobrać sobie klucz prywatny takiego właśnie konta, stworzyć obiekt credentials i zwrócić w tym momencie tego transaction managera w defaultowej implementacji, jaka jest w przypadku Web3 dla Java, czyli Raw Transaction Manager, używając do tego Web3 JProvidera i tych credentiali, które są w tym naszym koncie. Jeżeli chodzi o naszego Transaction Managera, no to jeszcze ostatnia rzecz, która nam została, no to jest po prostu użycie go w metodzie load i w tym momencie mamy dostępne kilka możliwości wykorzystania tej metody load, którą wygenerował Web3j. My skorzystamy z tej opcji, gdzie jest właśnie w użyciu Transaction Manager, czyli skorzystamy z tej ostatniej sygnatury, czyli podajemy adres Web3j jako provider i teraz Transaction Manager i nasz gas provider, który będzie odpowiadał za przebieg tych naszych transakcji. OK, mamy w tym momencie już możliwość stworzenia takiej instancji, jeżeli chodzi o Java. Teraz w jaki sposób możemy to faktycznie wykorzystać w naszym kodzie? W naszym kodzie możemy to wykorzystać w ten sposób, że będziemy sobie w tym momencie implementować dwie metody. Jedna do pobrania wiadomości, którą ten smart contract przechowuje, druga do aktualizacji wartości tej wiadomości. W jaki sposób to możemy uczynić? Ano, wykorzystując naszego Access Managera, którego przed chwilą musieliśmy doimplementować pewne rzeczy związane z instancją Hello World smart contractu. I w tym momencie możemy sobie po tym adresie pobrać instancję takiego smart kontraktu, użyć naszej metody message, którą widzieliście z tej zmiennej publicznej i po prostu wysłać requesta do naszego smart kontraktu. Zrobimy sobie tutaj jakiegoś try-catcha, no i powiedzmy, że tutaj jak exception wystąpi, no to niech będzie zwrócony pusty string. Oczywiście możemy tam zrobić jakieś logowanie, ale to nie jest jakby istota dzisiejszego spotkania. Kolejna rzecz, update message. Możemy od razu wykorzystać też to, co do tej pory zrobiliśmy, czyli instancję naszego smart kontraktu, metoda update, którą udostępnia nam ten smart contract, nowa wiadomość jako parametr i też wysyłamy senda. Tutaj po prostu catch. No i coś tam możemy sobie zalogować. I teraz tak, tutaj jeszcze średnika tylko brakuje. Czy coś nam jeszcze brakuje? Aha, tutaj return. Tak, bo zwracamy przecież tę wartość, a wcześniej tego brakowało. Jeżeli chodzi o kontroler restowy, nic tutaj takiego specjalnego nie ma, jest to po prostu zwykłe REST API i to już nam powinno, moi drodzy, zadziałać. Także spróbujemy sobie odpalić tę aplikację. Aplikacja jest odpalona. Ja teraz otworzę sobie nową kartę w Chromie i zaczniemy od localhost 8080. Weszliśmy tutaj do naszego API ze Swagger UI i teraz tak, mamy to nasze API, które jest udostępnione, jest jedna metoda get, która właśnie pozwala sczytać wartość i jest jedna metoda put, która pozwala nam tę wartość zmanipulować. Jak widzicie, jedna i druga jest sparametryzowana na ten adres kontraktu, który będziemy wykorzystywać po naszym deploymencie. Więc teraz musimy sobie tylko skopiować jeszcze raz ten adres smart kontraktu, tylko muszę go znaleźć, gdzie go wkleiłem. Skrypty, tak, tutaj. Jeszcze przypomnijmy sobie jedną rzecz.
jaka była wartość domyślna. Domyślna wartość to był hello world z wykrzyknikiem, czyli to, co konstruktor nam kazał w tym naszym smart kontrakcie wpisać jako wartość tą pierwszą inicjalizującą. No i zobaczymy, czy faktycznie tak jest. No i nam API zwróciło, że faktycznie hello world jest w tym momencie wartością tej zmiennej message, którą mamy w naszym smart kontrakcie. Czyli API zaczęło działać, wykorzystujemy tę klasę Javową do tego, żeby połączyć się z naszą lokalną siecią blockchain. Dla przedstawienia dowodu, że to faktycznie zadziałało, to mogę w tym momencie tutaj wyczyścić logi i zobaczycie jeszcze raz w logach Dockera, że pojawi się tutaj wpis z ETH callem. Jeszcze raz strzelimy do naszego blockchaina, hello world pojawił się jeszcze raz i tak jak widzicie, obecny czas, ETH call, więc generalnie wszystko się zgadza. W tym momencie sczytaliśmy wartość z tego smart kontraktu i teraz spróbujemy zmanipulować jego stan. Musimy jeszcze raz wkleić ten sam smart contract, adres tego samego smart kontraktu, który wcześniej używaliśmy i załóżmy sobie, wpiszemy talk for devs jako message, który będziemy wpychać. To jest oczywiście mój format JSON-owy, który używamy tutaj w REST API. To nie jest jakby wymagane przez blockchaina, tylko po prostu API później to przetwarza, wyciąga z tego obiektu to, co dla nas jest istotne i wpycha to do właśnie metody smart kontraktowej i przepycha to dalej do blockchaina. Także wysyłamy calla. Response jest też talk for devs, bo tak po prostu to moje REST API zostało zrobione, że zwraca tę wartość, którą wpiszemy sobie w parametrze, ale ciekawostka dla nas jest inna. Co się stanie teraz, jak pobierzemy na nowo wartość? Będzie ta zmiana, czy nie będzie? Zobaczmy, czy w ogóle transakcja faktycznie przeszła. Jest transakcja zarejestrowana na naszym Ganaszu, bo tak jak widzicie, został pobrany parametr getTransactionCount, czyli najpierw Web3 sprawdził sobie po prostu, jaki był ostatni numer transakcji, ile transakcji zostało wcześniej przed tą naszą konkretną uruchomionych w ramach naszej maszyny wirtualnej Ethereum. Następnie wysyłamy transakcję, która otrzymała jakiś tam hash, tyle zostało gazu zużyte na bloku numer 5. No i blok został stworzony i zobaczymy, czy faktycznie tak się stało. Pobieramy jeszcze raz wartość, jest talk for devs, także wszystko się udało. Integracja Spring Boota ze smart kontraktem, z naszym lokalnym blockchainem powiodła się w 100%. Także backendowcy już mają swoją część za sobą, widzą, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dla frontendowców pozwolę sobie przywrócić pewne rzeczy ze względu na to, że jakbyśmy się tak mieli rozgadać o wszystkim, to zeszłoby nam jeszcze bardzo, bardzo długo, ale pokażę Wam właśnie w detalach po prostu implementację, jak to wygląda po stronie frontendu. Jeżeli chodzi o package JSON-a, nie ma tutaj wielkiej sztuki. Angular 17, najnowszy, jaki w tym momencie jest. Używamy sobie właśnie biblioteczki Web3, która akurat jak wpiszecie sobie w Google Web3.js, to również to powinno Wam wyskoczyć, jeżeli chodzi o możliwość pobrania z NPM-a. Jeżeli chodzi o naszą aplikację, co my tutaj mamy? Najważniejszym aspektem to jest tak naprawdę część, którą mamy tutaj akurat w katalogu utils, którą stworzyłem. To jest część związana z Web3 właśnie providerem. Tworzymy sobie własnego injection tokena po to, żeby móc tego providera wstrzyknąć sobie w jakiekolwiek miejsce aplikacji, w którym potrzebujemy. Czy to serwis, czy to komponent, gdziekolwiek tam jest to nam potrzebne. Korzysta to, tak jak widzicie, ten Web3 provider z obiektu window i szukamy tutaj propertiesa, który nazywa się Ethereum. Co to jest w ogóle ten properties Ethereum? To jest nic innego jak MetaMask, którego instalujemy na
naszej przeglądarce po to, żeby móc się zintegrować frontendem właśnie z naszym blockchainem. I jeżeli tego nie mamy w przeglądarce, no to trafia nam się tutaj exception i nic poza tym nie możemy zrobić, dlatego że no, MetaMask bardzo dużo ułatwia. Owszem, możemy korzystać z samego Web3 providera, ale niepotrzebnie to generuje nam dodatkową ilość kodu, którą będziemy musieli pisać i obsłużyć te transakcje, dlatego MetaMask jest jak najbardziej tutaj potrzebny. To, co widzicie poniżej, jeszcze metoda ETH call, no to jest właśnie call do blockchaina, żeby sczytać wartość ze smart kontraktu. Więc tutaj wskazujemy mu adres, na który chcemy się odwołać tego naszego smart kontraktu. I kolejna rzecz to jest encoded function, czyli tak jak wiecie, wszystko w blockchainie jest zahaszowane i generalnie bezpieczeństwo to jest ponad wszystkim, więc generalnie musimy po prostu zenkodować to wszystko, co podajemy do naszego Web3 providera, czyli mam na myśli tutaj metodę, parametry, i to wszystko musi właśnie najpierw ulec hashowaniu i dopiero potem możemy to wysyłać do blockchaina, bo jakbyśmy podali po prostu czystego stringa, załóżmy jako data, to po prostu blockchain nam wywali błąd, że sorry, ale ja nie wiem, co to jest. Jeżeli chodzi o ETH Senda, no to tutaj już jest metoda do zmiany stanu tego smart kontraktu. Historia jest praktycznie ta sama co ETH Callu, tylko z tą różnicą, że już tutaj używamy jakiegoś konta, no i musimy zestymować ten gaz, który będzie potrzebny do przepchania naszej transakcji. Więc to jest jakby taka główna część po stronie frontendu, która jest jakby wykorzystywana przy użyciu Web3 providera, ale to nie jest jedyny sposób, w jaki możemy przepychać nasze transakcje. Drugi sposób jest taki, że mamy jakiś tam adres naszego smart kontraktu, tutaj jest akurat niewłaściwy, więc musimy go podmienić, bo inaczej nie dostaniemy się do danych, więc wracamy do naszego skopiowanego adresu, kopiujemy, cyk, mamy. I teraz tak, co to są te obiekty ABI? Bo tak jak widzicie, mamy tutaj jakieś te obiekty JSON-owe, tu jest tablica obiektów ABI item, a tutaj są już ABI itemy dla funkcji message i dla funkcji update. Skąd to w ogóle się wzięło? Ano wzięło się to stąd, że mamy naszego Hello Worlda w postaci JSON-owej i to jest po prostu nic innego jak kopiuj wklej, czyli ABI to jest patrząc od góry, od propertiesa ABI, aż do momentu, jak się kończy nam ta tablica, to jest po prostu to skopiowane wszystko to, co tutaj widzicie. I to jest potrzebne do tego, żeby stworzyć właśnie taki sam obiekt, taką samą instancję obiektu smart kontraktu jak w Javie, tylko że po stronie TypeScriptu i Angular. Niczym się to nie różni, tylko to jest po prostu to nasze API do naszego smart kontraktu. Jeżeli chodzi o funkcję message, funkcję update, no to już są po prostu skopiowane pojedyncze funkcje. A dlaczego to są skopiowane pojedyncze funkcje z naszego ABI? Ponieważ możemy, to, tak jak wcześniej wspomniałem, we frontendzie zrobić to na dwojaki sposób. Albo możemy używać instancji smart kontraktu, tworzyć tę instancję, zrobić sobie obiekt Hello World i korzystać po prostu w TypeScriptie z metod, które ten Hello World nam udostępni w porównaniu do Spring Boota, to będzie praktycznie to samo, albo korzystać z tych customowych metod, które ja napisałem, czyli ETH send, ETH call i to jest jakby customowe podejście, gdzie musimy podać właśnie ABI takiej funkcji, musimy podać adres, musimy strzyknąć sobie właśnie providera Web3 do tego, żeby taka operacja się w ogóle powiodła. W jaki sposób to działa? Przechodząc do komponentu,
Tutaj jakby to, co nas interesuje, to jest właśnie to, że mamy zainjektowanego tego injection tokena z Web3. Jest tutaj jakiś serwis, który w sobie przechowuje sygnał. Ten sygnał jest wykorzystywany do tego, że jak transakcja przejdzie do zmiany stanu smart kontraktu, to dzięki temu Angular nam tam chyba wprowadziłem po 5 sekundach, odświeży nam stan portfela, czyli będziemy widzieli, że ta wartość tej naszej kryptowaluty w tym naszym koncie, które zostało użyte do przeprowadzenia tej transakcji, to ta wartość po prostu będzie troszeczkę mniejsza. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze tutaj jest ciekawego w NGOninicie, tutaj właśnie jest tworzenie instancji tego smart kontraktu na postać obiektową w TypeScriptie, czyli dokładnie to samo, co robiliśmy w Javie. I teraz udostępniłem Wam 2 sposoby do tego, żeby pobrać wiadomość i ją po prostu zaktualizować. One będą wykorzystywane w naszej prostej templatce na przyciski i to zaraz zobaczycie na żywym organizmie. Pierwszy sposób tutaj wykorzystuję właśnie przepraszam, tu jest get message, tak, pierwszy sposób wykorzystuję to, co ja customowo napisałem, drugi sposób będzie wykorzystywał instancję tego smart kontraktu, która została utworzona przy pomocy naszego Web3 providera i to samo będzie dla update. Też pierwszy sposób wykorzystuje naszą customową implementację, a drugi sposób już to, co nam smart contract udostępnia i zobaczymy, jak to będzie działało w rzeczywistości. Musimy poczekać. OK. Dobra. Naszym oczom ukazała się prosta aplikacja angularowa. I teraz skąd te dane tutaj się biorą? Te dane będą brały się z naszego pluginu w przeglądarce MetaMask. Tutaj, jak widzicie, jest ikonka naszego liska i zaraz będziemy tego naszego liska używać. Pierwsze okno powitalne, tak jak widzicie, ja mam tutaj już sieć zdefiniowaną Talk4Devs. Oczywiście możemy dodać też swoją sieć testową w ustawieniach. Tutaj akurat w tym momencie ten przycisk jest zablokowany, dlatego że bez podania hasła do MetaMaska nie jesteśmy w stanie zrobić żadnych administracyjnych operacji. Ja w tym momencie hasło sobie skopiowałem z mojego prowajdera do haseł i w tym momencie dostałem się do mojego portfela z różnymi kontami. No i teraz, tak jak widzicie, możemy dodać sobie sieć, możemy się połączyć z jakąś znaną siecią albo po prostu dodać swoją jakąś tam customową ręcznie, tak jak właśnie ja to zrobiłem w przypadku tej sieci postawionej na Dockerze, czyli wykorzystującej Ganasha. I to jest właśnie ta sieć Talk4Devs. Teraz, tak jak widzicie, jak się połączyłem już z moim MetaMaskiem, pobrało mi adres konta, z którym jestem obecnie połączony, wartość na tym koncie, Chain ID, właśnie tej sieci, która jest oparta o Ganasha, to jest 1337, na przykład mainnet tego Chain ID ma wartość po prostu 1. To tak dla takiej ciekawostki, skąd się w ogóle ta wartość wzięła. No i na przykład mogę sobie w ramach naszego MetaMaska zmienić też konto i tutaj też nam się odświeżają od razu te dane, bo to wszystko jest pobierane przez Web3 providera i możemy to używać sobie w naszej aplikacji angularowej. No dobra, to teraz co chcemy zrobić? Chcemy pobrać aktualny stan naszego smart kontraktu. Tak jak widzicie, response Talk4Devs, więc wszystko się zgadza. Strzeliliśmy sobie z Springa do blockchaina, zmieniliśmy tutaj stan tego smart kontraktu, no i mamy Talk4Devs. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zaktualizować stan tego smart kontraktu. A więc załóżmy, chcemy wprowadzić wartość Talk4Devs Angular part i teraz pojawi nam się okienko z MetaMaskiem. Dostaliśmy informację ze strony MetaMaska, że chcemy się połączyć na adres kontraktu, który tutaj widzicie w tym momencie, jak mam myszkę podświetloną, czyli na localhoście
do smart kontraktu, który mamy zdeployowany i tutaj mamy wyestymowany gaz, który zostanie użyty do tego, żeby naszą transakcję przeprowadzić, czyli to jest ta, powiedzmy, ta nasza prowizja, którą musimy zapłacić za przeprocesowanie tej transakcji w ramach naszego smart kontraktu. I teraz klikamy potwierdź. Zobaczmy, czy w logach pojawiło się coś niepokojącego. Nie. Dostaliśmy informację o tym, że transakcja została przeprocesowana, dostaliśmy numer bloku i ile gazu zostało faktycznie użyte, z jakiego numeru konta, czyli tutaj się potwierdza to, co my mamy wybrane w MetaMasku, to również jest i tutaj pod parametrem from. Tutaj jest adres tego smart kontraktu, do którego strzelaliśmy i transaction hash to jest to, co blockchain nadał po przeprocesowaniu naszej transakcji. Czy faktycznie tak się stało? Tak jak widzicie, jest ta transakcja również w logach Ganasha, więc wszystko się powinno udać. Jeżeli sobie pobierzemy wartość, no to jest ona zaktualizowana. Więc angularowcy, reactowcy albo ogólnie powiem frontendowcy też możecie już oddychać spokojnie, bo faktycznie ta część frontendowa jest też łatwa do integracji z blockchainem i nie trzeba tutaj żadnego rocket science do tego, żeby po prostu zacząć swoją przygodę na dzisiaj z blockchainem. Da się to zrobić w bardzo łatwy i prosty, szybki, przyjemny sposób. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zobaczyliście, ja Wam chciałem tylko właśnie pokazać to, jak to wygląda od strony takiej czysto praktycznej. Mogliście zobaczyć, w jak łatwy sposób faktycznie możemy taką integrację osiągnąć. Bardzo cieszę się, że mogłem przy okazji też przygotować się sam do dzisiejszego wystąpienia, ponieważ odświeżyłem sobie przy okazji też parę rzeczy, które gdzieś tam w mojej codziennej pracy umknęły, bo już jakby nie korzystam z aż tak podstawowej wiedzy na co dzień, ale była to też dla mnie fajna przypominajka w tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że zachęciłem tylko do tego, żeby faktycznie z tego blockchaina skorzystać, żeby wpleść go w naszą architekturę, w codzienne użycie, ponieważ nie jest to takie straszne, jak naprawdę go wszyscy malują. 4 lata temu myślałem sobie, nie wiem, czy dam radę to wszystko ogarnąć, bo tej dokumentacji było faktycznie sporo, ale na szczęście gdzieś tam ta wiedza już mi się usystematyzowała na tyle, że dzisiaj jestem w stanie Wam pokazać, da się to w bardzo łatwy sposób zrobić i możemy naprawdę oddychać pełną piersią. Nie jest trudno. Mam nadzieję, że przekonałem Ciebie do tego. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wyniesiesz coś pozytywnego z dzisiejszego spotkania. Dzięki, Rafał. Jak macie do Rafała jakieś pytania, to teraz jest ten czas, kiedy można je zadawać, więc czekamy na to, co Wam przyjdzie do głowy. Śmiało zadawajcie pytania, Rafał cierpliwie odpowie na każde. Rafał, chyba wyczerpałeś temat, bo nie ma żadnych pytań. Mam nadzieję, że faktycznie było to tak zrozumiałe, że aż pytania są zbędne, ale tak jak ktoś by miał jeszcze jakieś wątpliwości, to jak najbardziej odpowiem. W każdym razie wiem, że to jest dużo informacji naraz. Tak jak mówię, 4 lata temu byłem sam w tym miejscu, więc wiem jak to wygląda i generalnie dzisiaj stwierdzam, że warto było, fajna przygoda z poznaniem tego blockchaina i można naprawdę wiele rzeczy fajnych na tym zbudować. Rafał, pojawiło się jakieś pytanie od Roberta. Tak, widzę, Robercie. Jakie korzyści płyną w ogóle z takiej integracji? Korzyści z blockchaina są ogólnie rzecz biorąc duże, dlatego że próg wejścia owszem nie jest jakby mały i trzeba, to co dzisiaj zobaczyliście, to nie jest jakby cały ten świat, to nie jest takie proste, że my sobie
klikniemy w paru miejscach, coś tam szybko skonfigurujemy, no i mamy już od tak działającą architekturę blockchainową. Do naszych celów wykorzystaliśmy najprostsze, co tylko mogliśmy, ale żeby faktycznie w naszym realnym życiu deweloperskim to pomogło, no to trzeba troszeczkę więcej spędzić czasu nad szczególnie synchronizacją pomiędzy transakcjami, żeby na przykład nie przepchać rozmiaru bloku i żeby blockchain był w stanie obsłużyć te nasze transakcje, no bo dzisiaj strzelaliśmy pojedynczymi transakcjami, a nie jakąś tam serią. Korzyści z tego płyną takie, że przede wszystkim bezpieczeństwo tych danych, bo blockchain sam w sobie po prostu udostępnia Ci tę możliwość, bo wszystko jest w formie zahaszowanej. Nie masz do tego dostępu w jawny sposób. Wszystkie dane, które tam przechowujesz, żeby w ogóle otrzymać je, potrzebujesz mieć to ABI, czyli skompilowaną wersję smart kontraktu. Bez tego nie jesteś w stanie w ogóle odczytać wiadomości, które tam przechowujesz, danych, które tam przechowujesz, więc to już jest duży argument do tego, żeby w ogóle blockchaina wprowadzać w jakieś poważniejsze tematy, gdzie to security jest naprawdę ważne. Kolejna sprawa to jest taka, że jak tworzysz sobie kilka nodów do swojej lokalnej sieci blockchain, to nawet jak ci padnie jeden node, no to dalej wszystkie inne pozostałe działają i one dalej przetwarzają te transakcje, które są nadsyłane, a ten, który padł, jeżeli wstanie za, nie wiem, 4 dni, nie ma problemu. On sobie to wszystko zsynchronizuje sam i będziesz miał dalej ten sam spójny stan na wszystkich notach, więc generalnie ty się nie musisz o to martwić. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. I chyba na ten moment więcej nie widzę, ale możemy poczekać jeszcze chwilę. Jeszcze jakieś pytania do Rafała? Na pewno będziecie mogli komentować film, który wrzucimy z tą prelekcją na YouTube'a i Rafał pewnie też się pod nim wtedy wypowie. No i tak jak tutaj już napisała nasza Kasia, wyczekujcie maila z linkiem, bo nagranie będzie dostępne pewnie już w przyszłym tygodniu. Tak, kod źródłowy też oczywiście będzie dostępny. Jest na moim GitHubie już wrzucony. Jeżeli oczywiście ktoś by też miał pytania jakieś, nie wiem, przypomni mu się coś za 2 dni albo po obejrzeniu powtórki, no to zawsze się może do mnie też na LinkedInie zgłosić, więc możemy wtedy rozwiać wszystkie wątpliwości. No dobrze, no nastała niezręczna cisza na koniec webinaru, więc będziemy się żegnać. Słuchajcie, zapraszamy Was do subskrypcji YouTube'a Talk4Devs, zapraszamy do zapisania się na grupę na Facebooku, oczywiście do śledzenia naszych wydarzeń, najlepiej do zapisu do newslettera, także śledźcie nas, patrzcie, co ciekawego będzie, a już niebawem Rafał wystąpi na For Developers w Warszawie. Jeżeli jest tu ktoś z okolic, to zapraszamy na jego prelekcję na konferencję For Developers już niebawem. No i co? Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Dzięki wielkie, do zobaczenia znowu. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Na razie, cześć. Cześć.